Witamy Was na kanale Maniaka Furaka. Dzisiaj mamy oto takie cacuszko. To jest Alfa 1.6 Junior z silnikiem dwulitrowym. Ale o tej historii zmiany zaraz powiemy. Cześć Marcin, mamy tutaj Cześć. właściciela tego super pojazdu. Przed chwilą właśnie odbyliśmy jazdę próbną, znaczy ja jazdę próbną oczywiście tym sprzętem. No po prostu niesamowite wrażenia jazdy. To jest naprawdę wóz sportowy z lat 70. No, Marcin, no to powiedz, jak go nabyłeś, ile go masz i taka krótka historia może na początek. Okej. Auto kupiłem w Polsce w zasadzie, w Częstochowie w 2018 roku. Nadawało się do kompletnej renowacji, więc w zasadzie po długich perypetiach na drogę wyjechało dopiero można powiedzieć w 2021 roku. Oryginalnie był tutaj motor 1.6, teraz jest dwulitrówka. To jest rocznik 74. Oryginalnie Alfa GT 1600 Junior. Bardzo podobna zresztą do dwulitrówek. Dwulitrówki się różniły w zasadzie tylko troszkę wnętrzem i szerszymi światłami z tyłu. No i od tamtej pory staram się jeździć jak najwięcej tym samochodem. No, ono, tak jak rozmawialiśmy już przed chwilką, ono uczestniczy w rajdach. Jeździcie, macie Tak, zajawkę. staramy się jeździć jak najwięcej. I ostatni taki rajd, w którym braliście udział? Ostatnio byliśmy teraz we wrześniu, w zasadzie 9 września byliśmy na Via Italia. Organizowała to Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. Krótka trasa turystyczna, w zasadzie jakieś konkursy z techniki jazdy. Tylko wszystko fajnie, tylko pogoda nie sprzyjała, niestety nic nie było widać. Także. Natomiast teraz 9 listopada jedziemy na rajd 1000 liści, od którego zaczęliśmy właściwie naszą przygodę z tymi rajdami. Jest to bardzo fajny rajd, około 130 km tutaj po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Także czekamy na to wydarzenie w zasadzie. A co byś powiedział o eksploatacji tego samochodu? Tu jest wsadzony silnik ten dwulitrowy, kuty. On ma, mówiłeś, że on nie jest jeszcze zmierzony, Tak. jeśli chodzi o moc, ale podejrzewa, że ma? No podejrzewamy, że ma 150 koni, tak mniej więcej, ale wszystko zależy. No zobaczymy co nam pokaże na hamowni. I z tego, co poza kamerami mówiłeś, to jest taki optymalny dla tego samochodziku, bo on chyba niedużo waży, nie? Ile on waży? On waży 1020 kg, ważył oryginalnie. Natomiast te samochody są na tyle lekkie, że tam nawet i motor 1.3 daje radę. Te motory 1.3 one też były bardzo mocne jak na taką jednostkę. Tam było chyba powyżej 80 koni, o ile pamiętam, więc to też na tamte czasy było bardzo dobrze. Natomiast te motory mniejsze, no tam charakterystyka ich była taka, że one lubią wysokie obroty i w zasadzie to auto jedzie dopiero powyżej 4-5 tysięcy obrotów. Natomiast ta dwulitrówka no już jedzie od dołu, zbiera się zdecydowanie lepiej, ma większy moment i no inaczej się tym jedzie. No, jest inna kultura pracy, silnik się tak nie wysila bardzo, jak się jeździ po prostu cywilnie. A słuchaj, oryginalnie w tych były też dwulitrowe, czy tylko w tych Tak, Alfetta? były dwulitrówki. Nie, była Alfa GTV z silnikiem właśnie dwulitrowym i te silniki zresztą one były pakowane chyba przez 40 lat do różnych samochodów, więc tego jest bardzo dużo na rynku. Marcin jest też właścicielem tego Silverado, którego kręciliśmy S10. C10. C10, tak? C1500. C1500, no Tak widzisz. jest. No i słuchajcie, po prostu porządek, czystość i jak wygląda to auto, jak nowe. No tutaj z Marcinem jest bardzo miło kręcić filmiki, bo No, auto nie może być brudne. Auto jest zawsze przygotowane perfekcyjnie, czego mi oczywiście w swoich autach brakuje i w swoich pojazdach. Natomiast ten, słuchajcie, zobaczcie jak po prostu jaka jest powłoka, jak on jest wyczyszczony, no po prostu perfekcja w każdym calu. No, jest tutaj wosk założony jakiś ostatnio, także... Aha. Też auto brało udział w jakimś pokazowym szkoleniu Swiss Waxa bodajże, gdzie nakładali na nią wosk taki na Ferrari, specjalny na czerwone samochody wosk Ferrari. Nie chcę skłamać, ile kosztowała taka tubka mała, ale to szło w jakieś 1000 złotych, także nie wiem, co to był za produkt. I to jest właśnie ten efekt teraz? Nie, ona już jest starta, bo to było z 2 lata temu. Teraz jest jakiś tam, też niezły, ale jakiś taki w normalnych
pieniądzach wosk założony na nią. A słuchaj, ten kolor to jest właśnie taki pod Ferrari, on się jakoś nazywa? Nie, to jest Alfa Rosso, to jest klasyczny, Alfa Rosso. to jest klasyczny alfowski kolor. Wiadomo, że czerwone to szybsze, Tak. więc to jest klasyczny alfowski kolor. Ja mógłbym, słuchajcie, dzisiaj zrobić taki najdłuższy odcinek w zasadzie, bo po prostu w tym aucie jak się siedzi i jedzie, to są takie wrażenia. Zaraz się On przejedziesz jest- za kierownicą, to No, fajnie. Natomiast słuchajcie, on jest taki niski, trzymający się super drogi. Naprawdę. I to jest auto, słuchajcie, z 1974 roku. No to jest coś niebywałego. Można sobie tu powzdychać przy nim. No, to teraz już jesteśmy w środku naszej Alfy i będziemy jechać na przejażdżkę. odpalamy? Odpalamy furę. Próbujemy. No to jedźmy. O, słuchajcie, tutaj efekt jest spotęgowany, bo wyjeżdżamy z garażu. Dźwiękowy, super, brzmi. Ja, żeby nie było, dopiero pierwszy raz jadę Alfą, ale już widzę, że będzie mi się podobało. Troszkę musimy. Damy jej się troszkę nagrzać może. Sanie oczywiście ręczne. Nie ma ssania. Nie ma ssania. Jest tu coś takiego jak Podwyższenie obrotów? Ręczny gaz, Mhm. tak. Ale w zasadzie nie używam tego w ogóle. Ale co, zimą też nie ma problemu? Nie ma problemu z paleniem raczej. Wcześniej były problemy, jak dostawała za dużo paliwa, to potrafiło ją zalać troszeczkę, bo tu są gaźniki, Aha. ale teraz jest fajnie wyregulowana i nie ma tego kłopotu. To co, Marcin, mamy na tyle czasu, żeby tam skoczyć, wiesz, z sanki, tak jak Tak, mówiłem ci, tak, jedziemy w super. tamtą stronę, No rozumiem, to tak? fajnie, no. Opa! O, czekaj, bo coś... Opa! Ten zapach etyliny. No, to śmierdzi paliwa. To śmierdzi paliwa. Mówi się zapach Tak, etyliny. zapakietyjny, okej, przepraszam. Już będę wiedział. Słuchajcie, no bajka. Ale on się trzyma, nieprawdopodobnie. Jak go-kart, no. Co jest szok normalnie. No, jak go-kart. To Marcin, słuchaj, tą historię, co opowiedziałeś w garażu przed włączeniem jeszcze kamery. Tak jest. No, na samym początku kupiłeś go z silnikiem 1.3, tak? Tak, był tutaj motor 1.3. W ogóle auto chyba miało ciężkie życie, wydaje mi się, bo było dużo różnych modyfikacji niefortunnych zrobionych. Oryginalnie jest to 1.6, ktoś wsadził motor 1.3 do tego. Jak go kupiłem, to pracował na 3 cylindrach, więc od razu ten motor wyjęliśmy z tego auta i wsadziliśmy 1.6, żeby było oryginalnie. Natomiast niestety w wyniku niefortunnego zbiegu zdarzeń ten motor spalił się razem z warsztatem, no i musieliśmy poszukać nowego silnika i stwierdziliśmy, że jeżeli już wsadzamy silnik, to weźmiemy o najwyższej możliwej kubaturze do tego modelu, więc wzięliśmy 2-litrówkę. No i taki motor jest tutaj wsadzany I teraz. to jest oryginał, czy trzeba było jakieś tam przeróbki zastosować? Ten motor akurat jest wyjęty z Alfetty, więc to był transaxle. Silnik jest ten sam, ale trzeba jedną modyfikację było przeprowadzić przy wale korbowym, ale to jest dokładnie ten sam silnik w zasadzie. Patrzcie, jaki ma obrotomierz, to jest po prostu piękne. No i co? I teraz ten 2 litry, a jakbyś miał porównać ten 1.3, bo pewnie trochę pojeździłeś na tym 1.3, Tak. Na tym 1.3 chwileczkę jeździłem. Myśmy tam co prawda wsadzili ostre wałki, więc do 4,5 tysiąca nic się nie działo kompletnie, a dopiero powyżej 5000 obrotów dostawał kopa. Natomiast ta 2-litrówka, ona jedzie z dołu. Ona praktycznie od 2000 ciągnie i zupełnie inna jest kultura jazdy.
Dodam jeszcze tylko, że ten silnik to nie jest taki zwykły dwulitrowy motor, bo jest troszeczkę polepszony. Jest na kutych korbach, na kutych tłokach. Są gaźniki Webera 45, dołożone chłodzenie oleju, odelżone koło zamachowe. Jest wsadzony, bo w 1.6 nie było w oryginale, tylko było w dwulitrówkach. Był mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i tego nie było, to dołożyliśmy. I jeszcze parę modyfikacji, tam różnego rodzaju, dodatkowe chłodzenie, także troszeczkę jest tutaj pomodzone. A jak z gaźnikami? Gaźniki się reguluje tak jak w takich sprzętach? Czy Tak, reguluje się to są. wiadomo, tylko że one są takie wytrzymałe na te regulacje, czy dość często się rozregulowują? Nie, nawet nie. Jak się je uda ustawić dobrze, to pracują fajnie. To nie ma z tym kłopotu. A ile on teraz ma mocy? Jaki moment to sprawdzałeś gdzieś? Nie jest jeszcze mierzony, bo jeszcze czekamy na wymianę aparatu zapłonowego i cewki i będziemy go wtedy dawali na hamownię, ale zakładamy, że powinien mieć między 150 a 170 koni. Mniej więcej. Nieźle. Ale to dowiemy się, jak sprawdzimy. No i co? No i z tego, co tam kiedyś wspominałeś, Marcin, to on bierze udział, oczywiście bierzecie udział we wszystkich jakichś zlotach, na których takie auto jest pożądane. No, może nie we wszystkich, ale dużo jeździmy faktycznie. Złapaliśmy bakcyla z moim bratankiem na rajdy turystyczne i na regularność i głównie to nas teraz cieszy. Ale jeździmy też na eventy typu Forza Italia, spotkanie włoskich samochodów. Ostatnio byliśmy w Kotelnicy Białczańskiej, na Via Italia też sama Włoszczyzna tam była, także staramy się jeździć jak najwięcej. Sama Włoszczyzna, jakie fajne określenie. Sama Włoszczyzna, tak. Super. A są jakieś tam konkursy, jakieś miejsca, powiedzmy, do zdobycia, czy to są tylko zloty? To znaczy tak, w zasadzie na każdym z takich zlotów coś się dzieje ciekawego. Wiadomo, no rajdy to jest typowo konkurencyjna działalność, więc tutaj jest współzawodnictwo duże. Natomiast są też konkursy elegancji, są konkursy na technikę jazdy, jazda na regularność, próby sportowe, auto też jeździ po torze. Normalnie ścigaliśmy się tym samochodem gdzieś tam z innymi w Czechach, jak byliśmy na rajdzie, także jest fajna zabawa. No i jakie wyniki, jakieś najlepsze, które możesz się pochwalić? W ogóle to nasza przygoda z tymi rajdami się zaczęła tak, że pojechaliśmy na pierwszy rajd, w ogóle zieleni, i zdobyliśmy pierwsze miejsce w jeździe na regularność, także stąd się wziął nasz optymizm. Natomiast ostatni taki sukces dla nas to było 3. miejsce w rajdzie 1000 minut na wiosnę organizowanym. I cieszy nas to dlatego, że to był wymagający rajd bardzo. Tam było około 800 km, 4 próby sportowe na torach, jazda na regularność, także dużo się tam działo. A co to znaczy jazda na regularność? Bo pewnie nie wszyscy widzowie będą kojarzyć ten termin. My też tego nie wiedzieliśmy na początku, jak jechaliśmy na rajd, ale polega to na tym, że należy przejechać zadaną przez organizatora trasę w założonym, wymierzonym przez organizatora idealnym czasie. I im więcej jest odchyłu od tego czasu, tym więcej punktów karnych się zdobywa. Im się ma więcej punktów karnych, tym się ma gorsze miejsce później na końcu, także... Czyli po prostu trzeba danego toru nauczyć się w optymalnym czasie. Właściwie to dostaje się książkę drogową. Wygląda to jak GPS narysowany właśnie na papierze i trzeba kontrolować trasę. Łatwo się można zgubić, bo to polega też na orientowaniu się w terenie, więc trzeba jechać za tą trasą, którą wyznaczył organizator, ale trasę się ma podaną dopiero w momencie startu. Nie wie się, gdzie się jedzie, także szuka się dróżek, często się gubi, zawraca i tak dalej, także... I na tym polega cała zabawa. Na tym polega cała zabawa, dokładnie. Poza tym zawsze na takich imprezach jest mega fajna atmosfera. Można spotkać ludzi o tych samych zainteresowaniach, pokopać w koło, pogadać o samochodach, także jak ktoś to lubi, to polecam.
No tutaj słuchajcie, pod Alfa GT1.6 Junior brała historycznie udział w wielu rajdach, imprezach sportowych, bo to jest wóz oczywiście sportowy. Tutaj widzicie, jak pięknie oczywiście otwiera się maska, która się otwiera do przodu. To jest taki smaczek na pewno w tym aucie. No i słuchajcie, no i tu może podejdę od strony drugiej, czyli żeby słońce nie oślepiało, nie pokazywało mojego cienia, bo tu jest warto to pokazać bez cienia. Jaki tu jest porządek. Słuchajcie, tu jest taki sam porządek, jak i w środku tego auta. Zobaczcie. To są, Marcin, powiedz dokładnie, co to jest właśnie na tych trąbkach. Tak, to są gaźniki Webera 45, jak już wspomniałem wcześniej, z trąbkami, z filtrami gąbkowymi Piper Crossa. Standardowo tutaj była taka duża puszka z filtrem, to zostało zmodyfikowane. Są sportowe kable, które są fajne, bo można je ściągnąć przy załączonym silniku, nie kopią. Jest dołożona odma dodatkowa, która wypluwa olej w razie czego do tego dodatkowego zbiornika, z którego się go później opróżnia. W związku z czym nie kopci. Nie kopci. Jest dołożone jeszcze dodatkowe chłodzenie, dodatkowy obieg chłodzenia, więc jak wywali płyn chłodniczy, to go wywala na początek do zbiorniczka i on wraca do obiegu, a dopiero nadmiar jest wypluwany pod spód. A ma takie tendencje do zagrzewania się? Nie ma, ale jeszcze mi się nie zdarzyło. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Chłodnica jest wymieniona, jest dołożony wiatrak z termostatem, więc przy 90 stopniach on się włącza. Z przodu, tam tego nie widać z góry, ale przed maską jest dołożona jeszcze chłodnica oleju. Barany i cały wydech są... Kwarcówka czy... Tak, to jest z kwasówki. Kwasówka. Tak. Kwarcówka, coś mi się... I to też troszeczkę wpływa na jazdę, bo normalnie są żeliwne. Co jeszcze? Przekładnia kierownicza jest ZF-a zmieniona. Jest odelżone koło zamachowe w środku, które sprawia, że szybciej się wkręca na obroty silnik. Wał pędny jest też od wersji sportowej. No i na końcu mamy ten dyfer spięty ze szperą, także trzeba uważać na zakrętach. No tak, jak jest dyfer spięty, Szczególnie to tak. jak jest ślisko, to naprawdę lubi wykręcić. No, ale przy tej masie to ja pamiętam, ja w terenówce raz miałem dyfer zaspawany, to przy tej masie, powiem Ci, tak ciągnęło, wiesz, w lewo i w prawo przy zakręcie, Dokładnie. że to był kosmos, no ale plusy były takie, że w terenie radził sobie fajnie. No, także słuchajcie, może teraz taki moment też wyczekiwany, czyli ten odgłos silnika. Marcin, zapalimy go. Pewnie. Spróbujemy, jak zapalić. Wszyscy, słuchajcie, musimy to usłyszeć, Spróbujemy. bo to jest coś niesamowitego, ten dźwięk. Patrzcie, wszedł sobie Marcin, usiadł i to delikatnie drgnęło, to zawieszenie. Jest fajnie to zestrojone wszystko, ekstra. Zobaczymy sobie z tyłu, jak to gada. No i na koniec, słuchajcie, już chcieliśmy takie zrobić podsumowanie. To jest oczywiście auto, które jest dość sporo warte. Kiedyś w ogóle ty jesteś takim maniakiem Alf, Marcin, czy Niestety jesteś? tak. Niestety tak. Jestem alfiarzem. Alfiarzem, okej. A można, wiesz, jeżeli ktoś jest jakimś innym maniakiem, to jak przy tych zlotach i tak dalej, no to jak to wygląda? Czy przyjeżdżają na przykład ludzie, którzy się zarażają tymi alfami, czy... Często tak jest, no to auto generalnie przyciąga wzrok. Jest tego mało, generalnie rzecz biorąc, na zlotach i znaczy na szczęście teraz już jest coraz więcej tych samochodów włoskich, ale generalnie i tak wśród różnych BMW i tym podobnych marek jest tego mało cały czas na rynku, więc generalnie to auto jak się pojawia gdzieś na zlocie, to no, przykuwa jakąś tam uwagę.
No i ludzie się interesują, co to za auto jest, jaki jest silnik, z jakiego okresu jest to samochód, jak się tym jeździ, ile jest warte i tak dalej. Także pytania różne padają. No, generalnie słuchajcie, to jest taki wóz, że polecamy wszystkim pozytywnie zarażonym i oczywiście oby jak najwięcej takich pozytywnie zarażonych, nie tylko Alfami. Także auto jest naprawdę cudne, piękne, śliczne i jak ktoś ma okazję pojeździć czy też kupić taki wóz, to jak najbardziej polecamy. Także do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć, na razie. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough